Witajcie, witajcie na Teneryfie, wyspie wiecznej wiosny. Jest to szczególnie popularne miejsce wśród naszych rodaków podczas zimy. Dziś oprowadzę Was po moim przewodniku najpiękniejszych plaż południowego wybrzeża Teneryfy. Pokażę Wam miejsca, które warto odwiedzić, zdradzę kilka sekretów i podpowiem, jak zaplanować pobyt, by w pełni nacieszyć się kanaryjskim słońcem. Na koniec zostawię Wam kilka nieoczywistych rekomendacji, których próżno szukać w popularnych przewodnikach. Na Teneryfę dotrzecie bezpośrednio z kilku polskich miast. Wizz Air oferuje połączenia z Warszawy i Katowic, natomiast Ryanair obsługuje trasy z Krakowa. My leciliśmy natomiast EasyJetem z Berlina i też polecamy sprawdzić tę opcję, szczególnie dla tych, którzy mieszkają po zachodniej stronie naszego kraju. Najbardziej atrakcyjne cenowo bilety znajdziecie w styczniu i lutym. Rezerwując z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem, możecie znaleźć nawet przeloty już od 300 zł w jedną stronę. Lot bezpośredni trwa około 5,5 godziny. Jak już wylądujecie, to z lotniska do miejsca zakwaterowania dostaniecie się na kilka sposobów. Autobus Titsa za 15 euro dowiezie Was bezpośrednio do głównych kurortów i my też rekomendujemy tą opcję. Spokojnie te autobusy mają miejsce na bagaże, mają specjalne luki bądź takie raki na bagaże w środku autobusu na pokładzie, także spokojnie wszyscy się pomieszczą i tak samo te autobusy jeżdżą dosyć często. Bilet można kupić w automacie przy autobusie, wszystko jest dobrze opisane i wszyscy sobie doskonale z tym radzą, także bez obaw, ale jeżeli chcecie być bardziej niezależni albo jesteście dużą rodziną, no to wiadomo, będzie wygodniej Wam dojechać do hotelu opcją typu Uber lub Bolt i wtedy koszt wynosi około 45-50 euro. Rozważcie też wynajem samochodu. Ceny zaczynają się od około 40 euro, wliczając takie podstawowe ubezpieczenie. Też jest fajna opcja, w zależności od tego, czy będziecie mieli miejsce, gdzie to zaparkować. Wybierając lokalizację noclegu, warto skupić się na 3 głównych regionach. Costa Adeje przyciąga luksusowymi hotelami i takim spokojem, mimo że Teneryfa w tym okresie zimowym to jest chyba jedyne takie najcieplejsze miejsce w Europie i jest tam bardzo dużo turystów, jest tam sporo Niemców, sporo Anglików i Costa Adeje przyciąga mimo wszystko spokojem. Los Cristianos z kolei oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny, natomiast Playa de las Americas to centrum rozrywki i nocnego życia. W zależności co wolicie i na czym chcecie się skupić, pokrótce opowiem Wam o tych różnych regionach, o tych różnych plażach, o tych różnych miejscach, abyście sami mogli też pomóc swój research i zobaczycie, czy Wam na pewno odpowiadają te miejsca. My z żoną byliśmy tam w roku 2024 na początku i nagrałem tam trochę miejsc, także te nagrania, które tutaj widzicie, są naszymi nagraniami. Za apartament zapłacicie od 50 euro, a za pokój hotelowy od 100 euro za noc. Ceny się teraz mocno zmieniają, więc akurat to należy sprawdzać na bieżąco na Bookingu. Costa Adeje. Costa Adeje to kwintesencja tego, co najlepsze na Teneryfie. To jest ekskluzywny region, szczyci się on 3 wyjątkowymi plażami, każda z własnym, niepowtarzalnym charakterem. Tutejszy mikroklimat sprawia, że przez około 300 dni w roku możecie cieszyć się słoneczną pogodą. To prawdziwy raj dla miłośników plażowania. I naprawdę jest tam ciepło. Ja bym nie ryzykował jadąc tam w lipcu bądź w sierpniu, ponieważ myślę, że byłoby za gorąco. Teneryfa jest wyspą wulkaniczną i to, co jest urzekające, między innymi właśnie na Costa Adeje, chociaż gdzie indziej też to widać, podczas pływania w morzu mamy wspaniały widok na wulkan, na Teide. Jest to bardzo malowniczy taki pejzaż. Kiedy jesteście w wodzie, widzicie, patrząc się na ląd, widzicie przed sobą wodę, plażę, następnie ten piękny wulkan. Jeżeli jeszcze do tego jest bezchmurne niebo, to ten widok jest wręcz magiczny. Costa Adeje ma jakby takie 3 plaże. Pierwsza to jest plaża Del Duque. To jest taka jakby arystokratka wśród plaż Costa Adeje. Delikatny, złocisty piasek, krystalicznie czysta woda. Naprawdę jest taki klimat karaibski. Na skale jest tam taki dom,
taka rezydencja wybudowana dla pewnego człowieka, dewelopera, który w latach 60. ubiegłego wieku mocno angażował się w rozwój Teneryfy. Mimo statusu jednej z najbardziej prestiżowych plaż wyspy, zachowuje ona taki kameralny charakter. Plaża Del Duque jest dosyć mała, ale jednocześnie też dosyć trudno się do niej dostać, jeżeli mieszkacie w innym regionie Teneryfy. Trzeba trochę tam podejść. Owszem, za leżaki zapłacicie nieco więcej niż w innych lokalizacjach, ale rekompensuje to jakby najwyższą jakością obsługi i atmosferą. Elegancka promenada z ekskluzywnymi butikami i restauracjami jakby dopełnia tego obrazu. Mamy też Playa La Pinte. To miejsce stworzone z myślą o rodzinnym wypoczynku. Jasny piasek i łagodne, płytkie wody tworzą bezpieczną przystań dla najmłodszych. Znakomicie wyposażony plac zabaw i różnorodne atrakcje wodne sprawiają, że dzieci nie będą się nudzić. Jest tam chyba nawet na plaży McDonald's. To jest taka ciekawostka. Położone przy Puerto Colón daje dodatkowe możliwości. Możecie połączyć plażowanie z rejsem w poszukiwaniu delfinów. Okoliczne kawiarnie i restauracje oferują menu dostosowane do rodzinnych budżetów. Playa Faniabe to jest ta ostatnia z trójki plaż na Costa Adeje, które Wam rekomenduję. Wyróżnia się charakterystycznym ciemnym piaskiem wulkanicznym. To najbardziej tętniąca życiem plaża w Costa Adeje, przyciągająca entuzjastów sportów wodnych. Znajdziecie tu profesjonalne szkoły surfingu i wypożyczalnie sprzętu. Ceny leżaków są przystępne, a rozbudowana promenada oferuje różnorodne opcje gastronomiczne i handlowe. To świetna baza wypadowa do eksploracji innych części wyspy. Moim zdaniem bardzo fajna plaża, aby znaleźć apartament wokół. Jeżeli zapomnicie z domu, z Polski, ręczników, jakichś okryć, pareo, kapeluszy, to w ogóle się nie martwcie. Naprawdę w okolicy można sobie tanio coś takiego kupić. Jest tam pełno możliwości. I teraz dorzucę Wam jeszcze takie wskazówki techniczne, praktyczne. Właśnie transport z lotniska jest dobrze zorganizowany, tak jak mówiłem. Autobusem Titsa, tutaj Wam wrzucam link w opisie do tego przewoźnika. Dowiezie Was na Costa Adeje za 15 euro. W promieniu krótkiego spaceru od każdej plaży znajdziecie wszystko, co niezbędne. Supermarkety, apteki i punkty informacji turystycznej. Czy znacie z którąś z tych plaż? Jeżeli tak i Was zaintrygowała i szczególnie Wam się podoba, napiszcie mi w komentarzu, która według Was jest najlepsza. A teraz zapraszam do kolejnych pereł Teneryfy. Los Cristianos. Los Cristianos to fascynujący przykład harmonijnej transformacji. Z malowniczej wioski rybackiej wyrosło tu nowoczesne centrum turystyczne, które, co warte podkreślenia, nie zatraciło swojego autentycznego charakteru. Plaża o imponujących wymiarach 345 na 80 metrów zapewnia przestrzeń dla każdego. To, co wyróżnia plażę w Los Cristianos, to wyjątkowe połączenie komfortu i autentyczności. Złocisty piasek i spokojne wody tworzą idealne warunki do pływania i relaksu. W przeciwieństwie do sąsiedniej Playa de las Americas, tutaj odnajdziecie bardziej kameralną atmosferę. Docenią to szczególnie rodziny z dziećmi i osoby szukające spokojniejszego wypoczynku. Za zestaw 2 leżaków z parasolem zapłacicie około 9 euro. To jedna z najbardziej konkurencyjnych ofert w okolicy. Los Cristianos wyznacza standardy w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności. Przemyślany system ramp i specjalnie przystosowanych ścieżek umożliwia swobodne poruszanie się po całym terenie plaży. Ci z Was, którzy byli już na Teneryfie, na pewno zwrócili uwagę na charakterystyczne, elektryczne takie wózeczki, którzy starsi turyści bądź osoby niepełnosprawne masowo wynajmują, wypożyczają i jest tego na wyspie multum, także jest to miejsce, Teneryfa jest to miejsce przyjazne dla osób również starszych i na tej promenadzie na Los Cristianos spokojnie te osoby mogą sobie podjechać pod samą plażę. Malownicza promenada biegnąca wzdłuż wybrzeża oferuje zapierające dech w piersiach widoki na ocean i okoliczne wzgórza. Szczególny urok miejscu nadają tradycyjne łodzie rybackie wciąż sumujące w portowej części. To żywe świadectwo historii tego miejsca. Dla aktywnych Los Cristianos przygotowało bogatą ofertę. Lokalne szkoły nurkowania organizują wyprawy do miejsc obfitujących w podwodne życie.
Z tutejszego portu wypływają rejsy obserwacyjne, podczas których możecie podziwiać delfiny w ich naturalnym środowisku. Warto też rozważyć jednodniową wycieczkę na sąsiednią La Gomerę. Miłośnicy wędkarstwa głębinowego znajdą tu jedne z najlepszych łowisk na Wyspach Kanaryjskich. Los Cristianos cechuje się doskonałą komunikacją z resztą wyspy. Autobusy i taksówki działają sprawnie przez całą dobę. Infrastruktura handlowo-usługowa zaspokoi wszelkie potrzeby, od codziennych zakupów po ekskluzywne butiki. Warto wybrać się na wieczorny spacer promenadą i odwiedzić jedną z nadmorskich restauracji serwujących świeże owoce morza i tradycyjne specjały kuchni kanaryjskiej. Los Cristianos idealnie łączy turystyczną funkcjonalność z autentycznym charakterem wyspiarskiego miasteczka. A teraz zapraszam Was do kolejnego wyjątkowego miejsca na mapie Teneryfy. Playa de las Vistas. Playa de las Vistas to prawdziwy klejnot południowego wybrzeża Teneryfy. Ta rozległa, złocista plaża o długości 850 metrów stanowi jeden z najlepiej wyposażonych kompleksów plażowych na wyspie. Jej unikalna lokalizacja, łącząca się płynnie z plażami Los Cristianos i Las Americas, stwarza niezwykłe możliwości dla spacerowiczów i miłośników nadmorskich wędrówek. Playa de las Vistas zachwyca miękkim, złocistym piaskiem i turkusową wodą. Szerokość plaży zapewnia komfortową przestrzeń nawet w szczycie sezonu. Warto zaznaczyć, że za komplet plażowy, 2 leżaki i parasol zapłacicie około 12 euro. Dla osób ceniących poranny spokój polecam przyjść wcześniej, szczególnie w sezonie, kiedy plaża cieszy się największą popularnością. Infrastruktura Playa de las Vistas zasługuje na szczególną uwagę. Do Waszej dyspozycji są nowoczesne zaplecza sanitarne z prysznicami, służba ratownicza, przebieralnie, punkty pierwszej pomocy, miejsca dla niepełnosprawnych, także to jedna z lepiej przystosowanych plaż na Teneryfie. Każdy szczegół został przemyślany pod kątem komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających. Płytkie wody przy brzegu tworzą idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Amatorzy aktywnego wypoczynku znajdą tu profesjonalne szkoły surfingu i nurkowania. Warto zaplanować pobyt tak, by choć raz podziwiać zachód słońca widokiem na La Gomerę. To spektakl, który na długo pozostaje w pamięci. Wzdłuż plaży ciągnie się malownicza promenada, która tętni życiem od świtu do zmierzchu. Znajdziecie tu wyselekcjonowane restauracje i kawiarnie, gdzie możecie spróbować lokalnych przysmaków. W zasięgu krótkiego spaceru dostępne są również centra handlowe i butiki. Komunikacja publiczna działa sprawnie, ułatwiając eksplorację innych zakątków wyspy. Playa de las Americas. Czas na wizytę w miejscu, które nigdy nie zasypia. Playa de las Americas, położona strategicznie między Adeje a Aroną, plaża ta stanowi pulsujące centrum rozrywkowej części Teneryfy. To jest naprawdę idealne miejsce dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek i wieczorne życie towarzyskie. Jeżeli chcecie poimprezować, to jedźcie właśnie tam. Pierwsza rzecz, która przykuwa uwagę w Playa de las Americas, to jest złocisty piasek przywieziony specjalnie z Sahary. To jest taka ciekawostka. Ten unikalny import nadaje plaży niepowtarzalny charakter. Kompleks plażowy oferuje rozbudowaną infrastrukturę, strategicznie rozmieszczone punkty plażowe z leżakami, zaplecza sanitarne, obsługa ratownicza, szeroki wybór sprzętu wodnego. Warto wspomnieć, że to jedna z najpopularniejszych plaż na wyspie. Poranny przyjazd może okazać się dobrą strategią, szczególnie w szczycie sezonu, tak samo jak na innych plażach. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Playa de las Americas przygotowała prawdziwą ucztę. Super warunki do uprawiania surfingu, profesjonalne centra windsurfingu, szkoły nurkowania, kompleksowo wyposażone wypożyczalnie sprzęt, boiska do siatkówki plażowej. Wszystko jest dostępne dla turystów. Szeroka promenada nadmorska stanowi idealne miejsce do joggingu, jazdy na rowerze, desce, hulajnodze czy podczas wieczornych spacerów, podczas których można podziwiać spektakularne zachody słońca. Gdy słońce zachodzi, Playa de las Americas odkrywa swoje drugie oblicze, to tutaj bije nocne serce Teneryfy. Eleganckie kluby muzyczne, klimatyczne bary z muzyką na żywo, różnorodna oferta gastronomiczna, Magic Lounge Club, dyskoteki czynne do białego rana. Każdy wieczór przynosi nowe możliwości rozrywki, a wysokiej jakości lokale gastronomiczne serwują dania z różnych stron świata. W bezpośrednim sąsiedztwie plaży znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie do komfortowego wypoczynku. Nowoczesne centra handlowe, dobrze zaopatrzone supermarkety, apteki i punkty medyczne, sprawną komunikację publiczną. W ogóle cała wyspa jest dobrze skomunikowana, także o to się nie martwcie. Dodatkową atrakcją
jest bliskość słynnego Siam Parku, uznawany za najlepszy park wodny w ogóle w Europie. To doskonała opcja na urozmaicenie plażowego wypoczynku. Playa de Camisón. Na zakończenie naszej plażowej podróży rekomenduję Wam to miejsce wyjątkowe Playa de Camisón. Położona na granicy Los Cristianos i Playa de las Americas, oferuje niemal karaibski klimat w połączeniu z kameralną atmosferą. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają spokojniejszej alternatywy w sercu turystycznego regionu. Playa de Camisón wyróżnia się wyjątkowym charakterem. Delikatny, złocisty piasek pochodzący z Sahary tworzy niezwykły kontrast z krystalicznie czystą wodą. Zatoka, pełniona przez naturalny falochron, zapewnia idealne warunki do pływania i relaksu. Warto zwrócić uwagę na lewą stronę plaży, gdzie znajdują się malownicze formacje skalne. Choć tworzą one świetne warunki do snorkelingu, zalecam zachowanie szczególnej ostrożności w tej strefie. Z mojego doświadczenia polecam Wam zaplanować wizytę na późne popołudnie. To czas też, kiedy większość turystów wraca do hoteli, a plaża nabiera takiego szczególnie kameralnego charakteru. Biorąc pod uwagę jej kameralny również rozmiar, wczesny przyjazd może okazać się kluczowy, jeśli zależy Wam na znalezieniu idealnego miejsca na plażowanie. Ceny są nieco wyższe niż na sąsiednich plażach, jednak rekompensuje to wyjątkowa atmosfera. Szczególnie polecam pozostać do zachodu słońca. Widoki są absolutnie zachwycające i tworzą idealną scenerię dla romantycznego spaceru. Wzdłuż plaży ciągnie się elegancka promenada. Do Waszej dyspozycji są wyselekcjonowane restauracje i kawiarnie, butiki, prysznice, wypożyczalnie leżaków, zaplecza sanitarne. Warto wspomnieć, że lokalne restauracje, choć nieco droższe od tych w głębi wyspy, oferują wyjątkowe doświadczenia kulinarne i też widoki, bo mają stoliki, które podczas zachodu słońca naprawdę tworzą klimat. Dotarcie do Playa de Camisón nie stanowi żadnego problemu. Lokalizacja między Los Cristianos a Playa de las Americas zapewnia doskonałą komunikację. Szczególnie myślę, że plaża spodoba się rodzinom szukającym bezpiecznego kąpieliska, parom doceniającym romantyczną atmosferę, miłośnikiem snorkelingu i osobom ceniącym spokojniejszy wypoczynek. Wulkan Teide. Teide to jest duma Teneryfy i, co ciekawe, najwyższy szczyt Hiszpanii. 3718 metrów nad poziomem morza i to jest obowiązkowy punkt każdej wizyty na wyspie. Ten wpisany na listę UNESCO Park Narodowy oferuje krajobrazy, które śmiało można nazwać księżycowymi. Szczególnie zachęcam do zaplanowania wizyty na zachód słońca i są takie możliwości. Jest nawet możliwość zostania tam na noc i obserwacji nieba. Ciekawostką jest fakt, że istnieje tam obserwatorium astronomiczne. Wizyta na Teide wymaga odpowiedniego przygotowania, bo trzeba się odpowiednio ubrać, trzeba sobie to zaplanować. Nie róbcie tego na łapu-capu spontanicznie, zaplanujcie sobie to wcześniej. Zobaczcie sobie na stronie internetowej tego parku, jak wyglądają aktualne jakieś wycieczki, jak panują aktualne jakieś tam atrakcje. Rekomendowany harmonogram wyjazdu, moim zdaniem jest to wczesny ranek, około godziny 7 i zresztą bardzo dużo operatorów tak właśnie tam jeździ. Kolejkę na szczyt warto zarezerwować online, bilet 38 euro, a naprawdę warto i są naprawdę niezapomniane widoki. I pamiętajcie, aby się odpowiednio przygotować, bo tak, trzeba mieć ciepłe ubrania, bo na szczycie temperatura może spaść nawet do około 10 stopni Celsjusza. Trzeba mieć zapas wody, jakieś przekąski, krem z wysokim filtrem UV. Słońce na tej wysokości jest naprawdę intensywne i można się nieźle spiec. Wygodne obuwie do poruszania się po wulkanicznym terenie. Nie idźcie w żadnych klapkach. I na co jeszcze Wam zwrócę uwagę, jeżeli będziecie wybierać jakiegoś takiego lokalnego operatora, który Was tam zawiezie rano i obiecuję Wam, że Was również z powrotem przywiezie wieczorem i będzie Was zatrzymywał na przystankach obowiązkowych, to zwróćcie uwagę na ceny i jakość tych kaw, ciasteczek i innych kanapeczek. Moim zdaniem jest to troszkę oszustwo, trochę naciągactwo i nie dajcie się nabrać po prostu na te obowiązkowe przystanki podczas wjazdu bądź zjazdu z Teide. Ale są też inne sposoby, bo dotarcie na Teide możliwe jest na kilka sposobów. Najwygodniejszą opcją jest oczywiście wynajem samochodu, dający taką swobodę w
planowaniu trasy i postojów. Alternatywnie można właśnie skorzystać z tych wycieczek zorganizowanych. Koszt to około 60 euro. Lub publicznych autobusów, choć te kursują z ograniczoną częstotliwością. Na miejscu czeka bezpłatny parking, ale w sezonie warto przyjechać wcześniej, by uniknąć problemu ze znalezieniem miejsca. To dobry też moment, aby wspomnieć o potrzebie aklimatyzacji. Naprawdę ta różnica wysokości jest znacząca. Na plażach jest gorąco, upalnie, a na górze już jest zimno. Bardzo polecam Wam zaplanowanie sobie wizyty na Teide. Znam ludzi, którzy w ogóle podróżują po świecie i za cel wycieczki wybierają sobie pobyt na wulkanie. Także myślę, że to jest ciekawe, szczególnie małym dzieciom też myślę, że to może się podobać. Sam fakt, jest tam sporo takich atrakcji, wizualizacji. Moim zdaniem obowiązkowy punkt wycieczki. I jeszcze Wam powiem o takich moich osobistych rekomendacjach. Moim ulubionym sklepem w Hiszpanii, w całej Hiszpanii, też na Teneryfie, jest Mercadona. To jest właściwie to nie jest nawet tylko sieć sklepów, to jest taka instytucja, która zrewolucjonizowała sposób robienia zakupów na Teneryfie. I naprawdę są 3 kluczowe aspekty. Po pierwsze, są konkurencyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości. Naprawdę ceny w Mercadonie są o wiele niższe niż w innych sklepach na Teneryfie. Naprawdę bogaty wybór produktów i są nawet te lokalne specjały typu banany kanaryjskie, typu pomarańcze hiszpańskie, które są przepyszne i które koniecznie rekomenduję Wam, abyście skosztowali. Przede wszystkim banany, pomarańcze, ale również, co moim zdaniem jest wspaniałe w Mercadonie, to awokado. Właściwie każde awokado w Mercadonie jest już gotowe do jedzenia, jest świeże, jest zawsze dojrzałe, jest bardzo bogate w smaku, jest przepyszne i polecam Wam kupić sobie awokado, jak będziecie w Mercadonie. Moim zdaniem to jest niedoceniony właśnie obowiązkowy punkt wycieczek na Teneryfę, czyli właśnie wizyta w Mercadonie i zakupy tam. Polecam, bo oferta Mercadony jest bogata. Polecam Wam jeszcze świeże owoce morza, jeżeli będziecie mieli możliwość, gdzie je przygotować. Krewetki, kalmary są w atrakcyjnych cenach. Dla tych, którzy lubią, to również wyselekcjonowane wina, również to lokalne, już od 2 euro. Sery kanaryjskie też można znaleźć i wysokiej jakości wędliny hiszpańskie. Jest tam zawsze taki specjalny dział z nogami, ja tak na to mówię, z tymi dojrzewającymi szynkami, z obsługą, która cały czas na bieżąco kroi w cieniutkie plasterki, bardzo bogate w smaku tych wysokiej jakości hiszpańskich nóg, hiszpańskich szynek. Są one przepyszne, też Wam je polecam. I Mercadona to właśnie tak myślę, że to takie dobre miejsce do skompletowania sobie może jakiegoś koszyka piknikowego na plażę albo na zakup takich oryginalnych kulinarnych pamiątek. My zawsze ostatniego dnia przywozimy sobie i rodzicom awokado, oliwę też kupujemy. Zwróćcie też uwagę, jak będziecie, może to też nie jest takie oczywiste, na orzechy włoskie w Mercadonie. Zwróćcie uwagę, kiedy one są pakowane i zwróćcie uwagę na jakość i na wygląd tych orzechów. Kupcie sobie nawet na spróbowanie. To jest zupełnie inna jakość niż to, co mamy w Polsce w sklepach. W polskich sklepach orzechy laskowe są zazwyczaj gorzkowo-kwaśne, szczypiące w język, a te w Mercadonie są wszystkie świeże, pachnące, lekkie w smaku, bardzo orzechowe, bardzo fajne. Naprawdę polecam Wam orzechy włoskie w Mercadonie. Mercadona jest popularnym sklepem i jest w kilku lokalizacjach, w kluczowych właściwie lokalizacjach. Obok Costa Adeje, przy hotelach Los Cristianos, Playa de las Americas, naprawdę możecie to znaleźć. Tutaj Wam pokazuję mapkę. Przedstawione plaże i atrakcje Teneryfy tworzą naprawdę taką kolorową mozaikę od ekskluzywnego relaksu w Costa Adeje, przez rodzinne plażowanie Los Cristianos, czy imprezowanie w de las Americas. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Każde miejsce ma unikalny charakter i może stać się idealną bazą wypadową do odkrywania wyspy. Za każdym razem przecież można sobie znaleźć coś innego. My byliśmy na Teneryfie ostatnio właśnie w Costa Adeje. Teraz myślę, że znaleźlibyśmy inne miejsce, może nawet właśnie de las Americas. Kto wie.
Może byśmy się na to skusili. Na pewno byśmy też pojechali na La Gomera, bo tam jeszcze nie byliśmy. I teraz tak, jeżeli uważacie, że ta moja prezentacja i krótki przewodnik o plażach na Teneryfie okazał się Wam pomocny, to zachęcam do subskrypcji kanału. Opowiadam o miejscach turystycznych, które zwiedziliśmy, które uważam za ciekawe i opowiadam nie tylko o miejscach turystycznych. Czasami na mój kanał wpadnie też jakiś przepis kulinarny, wyrzucam też moje przemyślenia na różne tematy, interesuję się motoryzacją, zdrowiem, ale też pokazuję zwykłe vlogi, także zachęcam do obserwacji, zostańcie ze mną na dłużej, podzielcie się też własnymi komentarzami z doświadczeniem na Teneryfie, stwórzmy pod tym filmem taką pigułce, bazę dla ludzi, którzy są zainteresowani wyjazdem i wakacjami tam na Teneryfie. Myślę, że to może być ciekawe i przydatne. Włączcie powiadomienia o moich nowych materiałach i w kolejnym odcinku zapraszam może do kulinarnej przygody, co polecam zjeść zimą, ale również w planach mam odcinek z mojej recenzji hotelu Sowa w Bydgoszczy. Bydgoszcz jest moim ostatnim takim odkryciem w Polsce, jest bardzo ciekawym miejscem, bardzo lubię, na pewno zwiedzę nie raz. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia. Mami, dame un poco, yo me pongo loco, estamos pegaditos en la cama como moco, baby, yo te rayo como si fueras un coco, ella dice sí, yo le digo no, mami, yo quiero tu calor, una vez más, porque te vas a enamorar, ese cuerpo